Dziś zapraszam Was do winnicy Fond du Boc i do Saint-Tropez. Naszą dzisiejszą przygodę zaczynamy od wizyty na dworcu w Nicei, gdzie mamy zarezerwowane auto. Cześć, zaczynamy kolejny dzień. Dzisiaj planowana jest wycieczka do winnicy i do Saint-Tropez. Wypożyczamy auto. Patrzą na nas trochę jak na dziwolągów, bo tu wszyscy chodzą w kurtkach puchowych, a my jak wariaci w krótkim rękawku. No ale taki mamy klimat. Po raz kolejny skorzystaliśmy z opcji wynajęcia auta przez Booking. Ich ceny są bezkonkurencyjne. Oczywiście trzeba liczyć się z koniecznością zostawiania depozytu, ale my zawsze dokupujemy u nich ubezpieczenie wkładu własnego i jak na razie nie musieliśmy z niego korzystać. Jeżdżenie autem po autostradzie A8 wbrew pozorom nie należy do przyjemności. Autostrada miejscami jest dość wąska, panuje tu spory ruch i bardzo często jedzie się tu w korku, zwłaszcza w godzinach szczytu. Autostrada jest płatna, przejazd z Nicei do Saint-Tropez kosztuje około 10 euro w jedną stronę i trwa około 2 godzin. Niestety, aby dostać się do Saint-Tropez nie ma tu atrakcyjnych alternatyw. Jest połączenie pociągiem i promem, które trwa około 3 godzin lub pociągiem i autobusem, które trwa jeszcze dłużej, około 4 godzin. Przemierzamy teraz region wokół Les Arcs-sur-Argens. To jedno z najważniejszych centrów apelacji Côte de Provence. Region charakteryzuje klimat śródziemnomorski z dużą ilością słońca, a wapienne i gliniaste gleby pozwalają na produkcję słynnych prowansalskich win rosé. Historia winiarstwa w tej okolicy jest bardzo stara i sięga jeszcze czasów rzymskich ponad 2000 lat temu. Później winiarstwo było kultywowane przez średniowiecznych mnichów. W okolicy znajdziecie mnóstwo winnic, centr degustacyjnych i sklepów z winami. Typowymi szczepami są tu Grenache, Syrah, Mourvedre, Cinsault i Rollet. Witam Was z Château Fond du Boc, gdzie przyjechaliśmy na degustację winek. Jest tutaj przepięknie, cudownie. Zresztą sami zobaczcie. Pani Justyno, co Pani sądzi o tym miejscu? No jak tak sobie patrzę i się rozglądam, to myślę, że mogłabym w sumie mieszkać i pracować tutaj. Robić wszystko jednoceniem, liście zagrabić, poduszki wytrzepać na tych fotelach. Byleby mieć jakiś kąt do mieszkania i dostęp do wina. Tak, nawzajem. Dziękujemy bardzo. I dobrego sera, bo jesteśmy w Prowansji. I to by mi wystarczyło. Dziękuję. Dziękuję. For the Rosé 2024. Alors, for the Rosé, we use 2 grapes, Syrah and Grenache. Syrah brings the spicy aroma in the wine, and Grenache brings the aroma of red fruit. Now, taste the wine and try to find the spicy and what type of red fruit? Okay. Strawberry and Maybe red berries as well? No? raspberry. Raspberry. Yeah. Yeah, red fruits. Same of the white wine, regular white wine. This wine, it's easy to drink it, and it's a rosé mixed. It's possible to drink it for the aperitif, fish, meat. All the gastronomy
méridionale. Ok. Okay, thank you. Słuchajcie, no nie ma co ściemniać. Jest tutaj dość sympatycznie. Pytałem panią o możliwość zatrudnienia się u nich jako ogrodnik, ale powiedziała, że już mają ten etat wypełniony. Nie no, zakochałem się w tym miejscu. Zwłaszcza, że zauważyłem, że tam jeszcze mają basen. Taka sytuacja. Wow. Tu mamy taką małą salę balową. No dobra, sytuacja wygląda tak, że dojechaliśmy do Saint-Tropez. Chwilę się tutaj wjeżdża, bo jest wąska uliczka wjazdowa i dosyć duży ruch, ale jesteśmy. I tak się oto prezentuje. Saint-Tropez swoją nazwę otrzymało od męczennika świętego Torpesa, którego ciało według legendy zostało wyrzucone na brzeg właśnie tutaj. Przez wieki Saint-Tropez było małą wioską rybacką, która żyła głównie z połowu sardynek i tuńczyka. Dobra, wbijamy. Seria filmów o żandarmie z Saint-Tropez to jedna z najbardziej kultowych francuskich komedii XX wieku. Sam pomysł na film powstał w wyniku przypadku. Reżyser Joan Giraud, jadąc na wakacje, zostawił w swoim aucie kamerę, chcąc zapytać o drogę. Oczywiście kamera szybko zniknęła, więc postanowił zgłosić kradzież w pobliskim komisariacie. Tam napotkał na leniwego żandarma, który średnio był zainteresowany, aby mu pomóc, i tak pojawił się pomysł na film o sympatycznych i nieudolnych żandarmach. Początkowo nikt nie wierzył w ten koncept, ale po premierze film okazał się hitem i tak nakręcono aż 6 części filmu. Główną gwiazdą serii był Louis Define, który stworzył jedną z najbardziej rozpoznawalnych postaci komediowych w historii kina – nerwowego, wybuchowego żandarma Crichota. Był on mistrzem mimiki i ekspresji, potrafił zagrać scenę bez słów, używając tylko twarzy. Define był perfekcjonistą, powtarzał sceny wiele razy, aż były idealne.
No i trzymamy się zasady, że jak jest czerwony, to się przechodzi. A tak oto prezentuje się port w Saint-Tropez. Tutaj będzie jedzone. Państwo, nasz wspaniały gospodarz kanału dzisiaj będzie degustował ostrygi oraz kraby z majonezem i sosem octowo-cebulowym. Proszę skosztować i powiedzieć, co pan o tym sądzi, panie drogi. Uwaga, uwaga. Procedura trwa. Doskonałe, doskonałe. Smacznego! I wybór padł na Casa Latina. I oto ona, i jej zakupy. Mam sobie pamiątkę Saint-Tropez. A to pomnik André de Suffren, jednego z najsłynniejszych francuskich admirałów, który zasłynął walkami przeciwko Brytyjczykom podczas wojny o niepodległość USA. Miał przydomek admirał szatan ze względu na jego agresywną i skuteczną taktykę morską. Suffren pochodził z lokalnej arystokratycznej rodziny związanej z Saint-Tropez i dlatego to tu postawiono mu pomnik. A teraz padło na wycieczkę statkiem. W Saint-Tropez bardzo popularne są krótkie rejsy wzdłuż zatoki, podczas których można zobaczyć luksusowe wille celebrytów i miliarderów oraz ich ogromne jachty zacumowane w zatoce Canubiers, zwanej Zatoką Miliarderów. Można tu zobaczyć m.in. willę Brigitte Bardot, dom rodziny Opla, Yves Saint Laurent, posiadłość Neymara czy willę Sainte-Thérèse, gdzie zatrzymała się księżna Diana i Dodi Al-Fayed. To właśnie tam w lipcu i sierpniu Diana spędzała ostatnie wakacje przed tragicznym wypadkiem w Paryżu 31 sierpnia 1997 roku. Wiele tych najbardziej luksusowych willi praktycznie nie da się zobaczyć z lądu, gdyż są ukryte za murami i roślinnością, natomiast od strony morza widać je znacznie lepiej, dlatego takie wycieczki stały się jedną z ikon Saint-Tropez. Ô Britannie, ma jolie Bretagne, je te dédie cette petite chanson.
Na początku byłem sceptycznie nastawiony do pomysłu wycieczki statkiem wzdłuż wybrzeża z podglądaniem willi celebrytów i miliarderów, ale teraz muszę przyznać, że podoba mi się ta wycieczka. Przewodnik opowiedział nam dużo ciekawych historyjek, pokazał miejsca, których pewnie sami z lądu byśmy nie zobaczyli. Wycieczka kosztowała 15 euro i trwała około godziny, także polecam. J'essaierai de noyer le poisson. Au Britannie, ma jolie campagne, où parfois le soleil est un peu grognon. J'ai pas trouvé plus charmant que la Bretagne, pourtant j'en ai exploré des régions. Et si je pourrais être celui qui t'accompagne, que tu sois à Morlaix ou à Lannion. Et si un jour je me casse en Champagne, tu seras jalouse et t'auras bien raison. Dobra, kończymy naszą przygodę w Saint-Tropez. Dziękuję za obejrzenie filmu. Dajcie znać w komentarzu, które z miast francuskiej Riviery najbardziej Wam się spodobały i zapraszam do kolejnego filmu.